Lekcja pod tytułem Przekształcanie wykresu funkcji, a konkretnie przesuwanie wykresu o wektor. Radzę obejrzeć te wymienione na zielono filmy, bo one są filmami poprzedzającymi ten temat. No ale zabieramy się do bieżącego tematu. Przesuwanie wykresu o wektor. Otóż wykres każdej funkcji, na przykład takiej funkcji f, możemy przesuwać zarówno w poziomie, jak i w pionie i w efekcie takiego przesunięcia otrzymać wykres funkcji, o na przykład tutaj funkcji g. I wtedy wartość, o jaką przesuwamy, nazywamy wektorem przesunięcia. Tutaj na tym rysunku tym wektorem przesunięcia jest wektor u. Czyli funkcję f przesunąłem o wektor u i otrzymałem funkcję g. Jak powiedziałem, możemy przesuwać w pionie oraz w poziomie. I teraz Ci właśnie za chwilę pokażę na 3 kolejnych przykładach, jak będziemy przesuwać w jednym, w drugim kierunku, a później w obu kierunkach naraz. Popatrz. Pierwszy przypadek. Przesuwanie w pionie. Jeżeli wykres jakiejś funkcji, mamy funkcję f od x, to jest f od x, przesuniemy sobie o pewien wektor, który na razie symbolicznie o tak zapiszę. 0b, czyli 0 w poziomie, b w pionie, czyli to jest przesunięcie w pionie. To co otrzymamy? Otrzymamy wykres funkcji, który symbolicznie można napisać w ten sposób. f od x dodać b. Teraz przyjrzymy się przykładowi. Mamy tutaj wektor w. Popatrz, wektor w, o ile nas przesuwa w pionie? O, 1, 2. Czyli wektor w ma następujące współrzędne. 0 w poziomie, 2 w pionie. W efekcie otrzymuję taką funkcję f, nazwę ją może g od x. G od x to jest f od x dodać 2, zgodnie z tą zasadą. A teraz wektor u przesuwa nas w dół. O ile? 1, 2, 3, 4. Czyli współrzędne wektora u są następujące. 0 w poziomie, minus 4 w pionie. W efekcie otrzymamy funkcję, nazwę ją h od x, której wzór jest następujący. F od x dodać b, ale b u nas jest ujemne, czyli wpisujemy minus 4. Tak oto przesunęliśmy funkcję f od x o wektor w do góry albo o wektor u w dół, zgodnie z zasadą, która tutaj została przypisana. Popatrzmy teraz na przesunięcia w prawo i w lewo. Tym razem naszą funkcję f od x, zaznaczę ją na wykresie, tu jest nasz f od x, przesuwamy o wektor, który symbolicznie zapisujemy tak, a,0. 0 jest na drugiej współrzędnej, to znaczy, że w pionie nic się nie dzieje, natomiast przesuwamy o a w poziomie, czyli to jest przesunięcie w poziomie. No i teraz popatrzmy, co otrzymamy. W efekcie takiego przesunięcia w poziomie wzór na funkcję, która powstanie po przesunięciu, jest następujący. F od x minus a. No to przyjrzyjmy się, co tutaj dostaniemy. To będzie moja funkcja g od x w efekcie przesunięcia, a to niech będzie funkcja h od x. No ale teraz trzeba zobaczyć, jaki jest wzór zarówno g od x i h od x. Skoncentrujemy się najpierw na wektorze w. Wektor w, ten pomarańczowy, przesuwa nas w prawo o ile? 1, 2, 3, 4, 5. Czyli wektor w ma następujące współrzędne. 5, no i 0 w pionie. Zatem g od x zgodnie z tym wzorem, jest następujące, że to jest f od x minus a, no a ma wartość 5, czyli minus 5. To jest wzór na g od x. A teraz skoncentrujmy się na przesunięciu w lewo, czyli o wektor u, ten czarny. O ile on przesuwa? 1, 2, 3, 4, czyli w kierunku ujemnym, więc wektor u ma następujące współrzędne. Skoro w ujemnym kierunku to minus 4, 0 w pionie,
a więc a jest równe minus 4. Zatem wzór na h od x to jest f od x. I teraz zobacz, mamy odjąć a zgodnie z tą formułą. Napiszę to może tak tutaj. F od x minus i teraz wpisuję a jest minus 4, czyli dostaję f od x plus 4. O, tu f od x plus 4. Trzeba bacznie zwracać uwagę na znaki, jak widać. Omówiłem przesunięcie w poziomie parę minut temu w pionie, a teraz omówię na końcu przesunięcie w obu kierunkach. No i teraz przesuwamy naszą funkcję f od x to jest f od x, w obu kierunkach. Tym razem wektor przesunięcia jest w postaci AB, czyli żadna z jego współrzędnych nie jest zerowa. Przesuwać będziemy i w poziomie, i w pionie. W takim wypadku wzór na funkcję, którą otrzymujemy w efekcie przesunięcia jest następujący. To jest f od x minus a dodać b. Jak widzisz, to jest tak naprawdę złożenie tych dwóch poprzednich wzorów, które otrzymaliśmy dla przypadku przesuwania tylko w pionie bądź tylko w poziomie. No ale przyjrzyjmy się. Pierwszy przypadek, przesunięcie o wektor ten pomarańczowy w. Co to oznacza? Pamiętasz, wektor to jest tak naprawdę przesunięcie w pionie i w poziomie. Nasz w przesuwa o ile? O dwie jednostki w poziomie i o dwie jednostki w pionie. Czyli wektor w ma następujące współrzędne. Dwie w poziomie, w prawo więc dwa dodatnie i dwie w pionie, do góry więc też dwa dodatnie. Zatem funkcja g od x, tu ją wypiszemy, g od x ma następujący wzór. Zgodnie z tą formułą. To jest f od x minus a ma wartość 2, więc wpisujemy minus 2. Minus 2 z rozpędu napisałem a, minus 2. Dodać b, no a b też ma wartość 2, więc dodać 2. Troszkę, przesunę, dodać 2. No a teraz wektor u. Przyjrzyjmy się, jak jest z wektorem u. Wektor u to jest przesunięcie o 3 jednostki w lewo i 2 jednostki w dół. Będzie z minusem. No to wypiszę teraz wektor u. Współrzędne ma następujące. 3 jednostki w lewo, 2 jednostki w dół. Zatem funkcja h od x ma następujący wzór. F od x. Tu jest minus, u góry jest minus, tu też jest minus. Minus z minusem da nam plus. Przed chwilą pokazywałem parę minut temu przy przesuwaniu w poprzednim przykładzie, skąd ten plus się bierze. Więc mamy f od x plus 3. No i teraz musimy dodać b. b jest minus 2, czyli wpisujemy minus 2. Tak wygląda funkcja h od x po przesunięciu przez wektor u, a tak wygląda funkcja g od x po przesunięciu o wektor w. Pamiętać tak naprawdę należy o tej formule. Ta formuła jest formułą uniwersalną przy oznaczeniu wektora przesunięcia AB. A teraz zrobimy sobie kilka zadań związanych z tym tematem. W pierwszej grupie zadań skoncentrujemy się na znajdowaniu wzoru funkcji po przesunięciu. Zadanie pierwsze. Mamy funkcję f od x 3x minus 2 i wiemy, że przesunięto ją o wektor od tych współrzędnych. Od razu go sobie nazwę u. Wypiszę współrzędne 2, 5, czyli to jest a, to jest b. No i teraz podaj wzór funkcji powstałej w wyniku przesunięcia. Tutaj u góry na zielono przypomniałem nasze zasady. Ten wzór funkcji ogólnej jest taki, co się sprowadza do dwóch kroków. Krok pierwszy. We wzorze funkcji tej nowej każde wystąpienie x zamieniamy na x minus 2. No to nasza nowa funkcja, tak ją nazwę, g od x, ta, która powstanie w efekcie przesunięcia, będzie taka. To jest nasze f od x. No to 3 i teraz wystąpił mi x w tym miejscu i mam go zastąpić przez x minus a. No to wpiszę
x minus a jest równe 2, czyli minus 2. Przepisuję ciąg dalszy. Minus 2 i teraz patrzę na drugi zielony kroczek. Do wzoru funkcji na końcu dodajemy b, czyli dopisuję plus b, czyli 5. No i teraz już tylko trzeba sobie to uporządkować. No to porządkuję. Mnożę 3x, 3 razy minus 2, minus 6, dalej jest minus 2, dodać 5. Jak to uporządkujemy do końca, to nam wyjdzie 3x minus 3. A więc ostatecznie wzór na tą funkcję po przesunięciu to jest 3x minus 3. Zadanie wykonane. Popatrzmy na następne. Kolejny przykład. Tym razem postać funkcji jest następująca. X kwadrat dodać 1, a wektor przesunięcia minus 4, 3. Czyli mój wektor przesunięcia to jest minus 4, 3. To jest a, to jest b. No to liczymy g od x. Stosuję najpierw pierwszą kropkę, czyli tam, gdzie spotkam we wzorze funkcji x, zamieniam to na x minus a. No, spotkałem tutaj x do kwadratu. Mam to zamienić na x minus a do kwadratu. X minus a, czyli x minus, a teraz moje a to jest minus 4, no to wpisuję minus 4 do kwadratu, dodać 1 i teraz na końcu mam dopisać b. No to dopisuję b, czyli dodać 3. No teraz trzeba to policzyć. Czyli mamy tak. X dodać 4 do kwadratu, dodać 4. Przypomnę, bo tutaj będziemy musieli sumę do kwadratu podnieść. Na wszelki wypadek przypomnę. A plus b do kwadratu to jest a kwadrat, dodać 2ab, dodać b kwadrat. Uwaga, to AB nie ma żadnego związku z tym. Tutaj po prostu przypomniałem taki wzorek, jeszcze chyba z podstawówki. No to teraz ten wzorek tutaj zastosuję i w następnym wierszu co mi wyszło? G od x jest równe x do kwadratu, dodać 8x, dodać 16, no i dodać to 4, które sobie czekało. Ostatecznie mam x kwadrat, dodać 8x, dodać 20. I to jest moja funkcja g od x, którą otrzymałem w efekcie przesunięcia o żądany wektor. Popatrzmy na kolejny przykład. W kolejnym przykładzie funkcję 1 nad x mamy przesunąć o ten wektor 2 minus 3. Czyli wektor przesunięcia u ma współrzędne 2 minus 3. To jest a, to jest b. Zatem funkcja g od x jest równa 1 nad. Za x mam wstawić x minus a, czyli wstawiam x minus 2. I teraz na końcu mam dodać b, czyli dodać b, czyli dodać minus 3. Tylko jeszcze drobne uporządkowanie. 1 nad x minus 2 tu nic nie robię, plus z minusem daje mi minus 3. I to jest funkcja g od x. Jeszcze jeden przykład z tej serii. Tym razem funkcja jest takim bardziej wesołym ułamkiem, wektor przesunięcia minus 1, 2. Czyli mamy wektor przesunięcia u minus 1, 2, to jest nasze a, to jest nasze b, no i liczymy sobie g od x. G od x. W liczniku x plus 1. X mam zamienić oczywiście na x minus a. No to wpisuję sobie x minus a to jest minus 1. Przepisuję to plus 1. Patrzę teraz na mianownik. Mamy x minus 2. X mam zamienić oczywiście na x minus a. No to piszę x minus, znowu minus 1 i od tego wszystkiego zostało mi odejmij minus 2. O, przeciągnę kreskę ułamkową. I na końcu mam jeszcze dodać b, czyli jeszcze muszę dodać 2. No teraz cały ten bałagan muszę uporządkować. No to jedziemy. Minus z minusem daje mi plus, czyli tu mam x plus 1, dodać 1. Jest na skróty, dlatego tak to rozpisuję. Znowu tu minus z minusem da mi plus, czyli mam x plus 1, tym razem minus 2 i na końcu jest dodać 2. Równa się.
g od x. Licznik. Jak zrezygnuję z nawiasu, to będę miał x dodać 2. Mianownik. Jak zrezygnuję z nawiasu, to będę miał x minus 1. No, dodać to 2 i to jest nasza odpowiedź. Tyle jeśli chodzi o tego typu zadania, a teraz przejdę do drugiej grupy zadań. W drugiej grupie zadań będziemy odpowiadali na pytanie, jak należy przesunąć, czyli o jaki wektor należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g. No i popatrz, pierwszy przykład. Funkcja f od x jest taka, a funkcja g od x jest taka. Jaki jest wektor przesunięcia? No to wypiszmy sobie funkcję f od x, to jest x kwadrat, a teraz zastosuję tą znaną nam formułę, czyli g od x, żeby z naszego f otrzymać g od x, no to muszę zrobić coś takiego. X minus a do kwadratu, no i dodać b. Zgodnie z tą formułą, prawda? A teraz faktyczna postać funkcji g od x, jak wygląda? Ta, którą znamy. Jest taka, x minus 3 do kwadratu dodać 2. Zatem nasz wektor u, a, b tutaj ma być. Nasz wektor u jak wygląda? Popatrz, a to jest to, prawda? Czyli a to jest 3. B to jest to, czyli b to jest 2. I to jest nasza odpowiedź, czyli trzeba f przesunąć o wektor o współrzędnych 3 oraz 2, żeby otrzymać funkcję g. Popatrz na następny przykład. Drugi przykład. Tutaj postać funkcji f od x to jest 1 nad x, no a g od x to jest 1 nad x plus 3 minus 1. No to rozwiązujemy. F od x równa się 1 nad x. Zatem g od x zgodnie z tą formułą powinno być następujące. 1 nad x minus a dodać b. Ale faktyczna postać g od x jest następująca. 1 nad x dodać 3 minus 1. Zatem wektor przesunięcia u, no współrzędne jego mają być oczywiście AB, tylko jeszcze ich nie znamy, ale już patrzymy. A to jest to. Tylko zobacz, tu jest minus, tu mamy minus, a tu mamy uzyskać plus, więc a musi być ujemne. Minus 3. B. Ta sama sytuacja. Mamy uzyskać minus, więc b też musi być ujemne. Minus 1. I o taki oto wektor jest odpowiedzią do tego przykładu. Popatrz na ostatni przykład. W ostatnim przykładzie funkcja f od x to jest pierwiastek z x, no a g od x pierwiastek z x plus 2 minus 1. No to f od x równa się pierwiastek z x, czyli g od x otrzymujemy wedle tej formuły, czyli pierwiastek z x minus a dodać b, no a faktyczne g od x jest następujące. Pierwiastek z x plus 2 minus 1. Zatem wektor przesunięcia u o współrzędnych a i b jest następujący. Współrzędna a to jest dokładnie to, tylko znak musi być przeciwny, czyli minus 2. Współrzędna b to jest dokładnie to i znowu znak przeciwny, czyli minus 1. O taki wektor musimy f przesunąć, żeby otrzymać g. To był ostatni przykład, zatem koniec tej lekcji.